witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z czytelniczym podsumowaniem kwietnia. Tak, bo teraz mamy maj, więc kwietnia przeczytałam z tego, co sobie zapisałam 8 książek, więc mam nadzieję, że tyle jest, bo w tym miesiącu jakoś ten spis książek mój trochę zaszwankował. Chyba teraz muszę sobie zapisywać po kolei książki, które w danym miesiącu przeczytałam, bo nie jestem pewna, czy na pewno było ich 8, czy nie więcej. Ale miesiąc zaczęłam od książki, już sobie otwieram. Książka Alicji Kłos, Kiedyś, może, pewnego dnia. Słuchałam... O Jezus, na mnie... Słuchałam ją w audiobooku, dostałam ją zresztą od autorki, bardzo mi się podobała, naprawdę nieziemska książka. Jest to książka o Tinie, która wyjeżdża do Holandii, ponieważ przed wyjazdem poznała wspaniałego mężczyznę, który właśnie mieszka w Holandii. No i ona przyjeżdża do tej Holandii i okazuje się, że tak naprawdę no, on sobie znalazł inną jakąś dziewczynę w trakcie i ta Tina była tylko planem B i on tak nie do końca myślał, że ona też przyleci do tej Holandii i że nie do końca się też pojawi właśnie tam. Podobało mi się to, przyjemnie się słuchało. Nie wiem, nie pamiętam, kto czytał tę książkę. Joanna Darengowska. Teraz sobie zobaczę. Naprawdę bardzo przyjemna, polecam. Nie jest ona takim typowym romansem, że ona przyjeżdża do tej Holandii, ten ją rzuca i ona od razu odnajduje jakiegoś swojego mężczyznę życia. Natomiast jest to świetna książka. Nie uznałabym tego za romans, raczej jako literatura obyczajowa, bo nie do końca jest to takie jej życie usłane różami w tej Holandii. Ma wiele chwil zwątpienia, ale udaje jej się tam pozałatwiać niektóre sprawy. No i potem te decyzje, bo ona ucieka trochę od rodziców, którzy są tacy zaborczy trochę i chcą dla niej jak najlepiej z jednej strony, ale z drugiej strony chcą jakby ją zatrzymać blisko siebie. A ona nie chce, bo chce już się poczuć taką dorosłą kobietą, a też nie chce od razu wpadać w taki wir kolejnej nauki i też nie chce wpadać w wir tego, co rodzice chcą, bo ona tak naprawdę nie wie, co chce od życia. Także to była pierwsza książka, czyli Kiedyś, może, pewnego dnia, Alicji Kłos. Teraz wydaje mi się, że po kolei była książka, która była zaplanowana na maj, właśnie w moim 12 książek na 12 miesięcy i była to książka Mikity Franco, Okna во двор, czyli Okno na podwórze. Jest to druga część jakby książki, która była przetłumaczona na polski, Dni naszego życia, natomiast ja jej nie przeczytałam i teraz będę chciała ją przeczytać na pewno, bo ten drugi tom jakby mi się bardzo podobał. Nie musiałam czytać tamtej książki, bo wiele tutaj na samym początku już nam wyjaśnia autor sam, ale też po prostu można to czytać jako odrębną historię. Nie jest to taki trochę grubasek, naprawdę szybko się czyta, ale wracając do treści trochę tej książki, pokażę jeszcze tak z bliska bardziej, jest to książka o 14-letnim bodajże Mikim, albo 14-letni, wydaje mi się, że to był Miki, który wraz z ojcami dwoma wyjeżdża do Kanady, no i wraz z dwoma ojcami i bratem adopcyjnym. Sława jest jego jakby wujkiem, który adoptował go po śmierci matki, a Lew jest to taki jakby partner, teraz już obecnie mąż Sławy, bo wzięli ślub w Kanadzie, który opiekuje się nim tak naprawdę od samych najmłodszych lat. No i w tym ta Kanada wydaje mi się takim idealnym miejscem, bo oni tak jakby wyjeżdżają z Rosji, no bo Rosja nie jest jakby dość dobrym krajem dla osób z LGBT społeczności. Teraz obecnie można nawet tam siąść w więzieniu za to, że jest się że przynależy się do tej społeczności, więc jest to ciężkie miejsce do życia, więc postanawiają
przeprowadzić się do Kanady, bo Kanada jest takim otwartym państwem. No ale zamiast tej utopii, którą oni by chcieli, jest trochę więcej problemów, bo i z Mikim, i z jego bratem. I zapomniałam imienia brata. Był Lew, Sława i Wania. Z Wanią są problemy, bo Wania się zakochał w dziewczynie w Rosji, ale oni wyjeżdżają. Miki też przeżywa wiele trudności, bo na ślubie Sławy zdarza się pewien wypadek. Nawet nie wypadek, ale taka sytuacja, która jakby zmienia całe życie trochę Mikiego, bo Miki zostaje na tej imprezie rodziców zgwałcony. Trochę zdradzam, ale myślę, że warto to powiedzieć, bo to, co się dzieje później, bardzo, w sensie to, co się dzieje po tym gwałcie, rzutuje już na całe życie Mikiego i na tą historię, którą my mamy. Jestem ciekawa, czy będzie więcej części jakby tej historii, bo jest ona bardzo ciekawa. No i można by było to pociągnąć dalej. Nie wiem, co jeszcze mogę o tym powiedzieć, ale też ta utopia rodziców jakby, bo oni mają taką nadzieję, że ta Kanada spełni ich wszystkie marzenia, natomiast ten Lew nie czuje się tam dobrze. Też nie ma jakby konsygnowanych dyplomów, tak to się chyba nazywa w Polsce, i te rosyjskie dyplomy jakby nie są aktywne w Kanadzie, a żeby to zrobić, musi kilka lat poczekać, a on nie chce, no bo miał już jakiś status lekarza w Rosji i musi zaczynać od nowa, a nie chce tego robić, więc jest mu ciężko tym bardziej. No i to małżeństwo trochę się tak rozpada. No i też wypadek Wani sprawia, że rodzina się rozłącza na jakiś czas, bo Lew postanawia zarobić większe pieniądze, więc wraca do tej Rosji. No i to życie im się trochę rozjeżdża. Ale naprawdę jest to książka, od której nie mogłam się oderwać. Tak jak zazwyczaj książki rosyjskie dość długo czytam, bo no, sprawia mi to trudność. Tak się wciągnęłam, że nawet nie odczułam tego, kiedy skończyłam tę książkę. Więc naprawdę uważam, że książka warta swojego przeczytania i na pewno w tym miesiącu chcę się jeszcze zabrać. Może mi się nie udać, ale postaram się jeszcze w tym miesiącu zapoznać się z pierwszym tomem, czyli Dni naszego życia. Oto w ogóle widzę, że ta książka Dni naszego życia to był bestseller i dostała jakąś nagrodę. Czy był finalistą, jakby laureatem nagrody, czy dostał nagrodę, ale jakąś taką ważną nagrodę rosyjską w 2020 roku. W ogóle ta akcja dzieje się w 2020 roku, bo mamy tutaj nawiązania do COVID-19. Także akcja, która w sumie jest dość nową akcją. W sensie powieść, która jest dość nowa i ma akcję, która dzieje się teraz i tutaj. Co dalej przeczytałam? Tego już nie wiem tak dokładnie. Wydaje mi się, że była to książka Małgorzaty Mikos, Wróć do mnie. Książka bardzo ciężka, jakby inaczej. Książka z bardzo ciężkim tematem, bo mamy tutaj temat wojenny. Mamy tutaj troje przyjaciół, Beata, Adama i Szymona, którzy odnajdują jakiś list po babci, chyba Szymona bodajże. No i przyjeżdżają do niewielkiej miejscowości pod Lwowem, aby jakby rozwikłać tą sytuację, bo tam jest jakaś wiadomość do rozszyfrowania. No i przyjeżdżają, poznają Helenę, która jest jakby taką, można powiedzieć, strażniczką tajemnicy dziadków tych ludzi, ponieważ oni jakby, ci dziadkowie mieszkali w jednym miejscu, znali się od najmłodszych lat, natomiast Beata, Adam i Szymon poznali się dopiero na studiach i takich jakoś los połączył i byli zdziwieni, że odnaleźli trochę swoje korzenie po latach. No i wiele tajemnic odkrywają, a rozłączyła przyjaciół wojna, która się wydarzyła, więc mamy tutaj historię wojenną, która działa się w Litwie, w Warszawie. Były też okolice Niemiec, bo niektórzy
właśnie z przyjaciół wylądowali w Niemczech. Bardzo ciężki temat, ale ugryziony z takiej strony i tak poprowadzony, że nie odczuwało się tak naprawdę tego, że czytamy o wojnie. Znaczy odczuwało się to, ale nie było to tak ciężkie i przygnębiające, jak mogłoby być. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, ale naprawdę ta książka do tej pory wzbudza wiele moich emocji i jest naprawdę bardzo dobrą książką. I teraz nie wiem, czy ją czytałam w marcu jeszcze, czy już w kwietniu, ale wydaje mi się, że ona jest już na kwiecień. Więc chyba dobrze o niej mówię, bo już wiem, że o niej w którymś filmie mówiłam. Teraz sobie tak przypomniałam, że już o niej mówiłam w którymś filmie i nie wiem, czy nie w marcowym, ale niemożliwe, bo teraz to zobaczyłam, że mam datę 7 kwietnia, więc musiała być kwietniowa. Ale naprawdę emocje tej książki są takie porażające i naprawdę jeżeli ktoś interesuje się wojną i chce ją poznać, albo chce się zapoznać z tematem wojennym, to ta książka Małgorzaty Mikos jest zdecydowanie warta zapoznania się z nią, z tym tematem. O. Tak, właśnie powiem. Kolejna książka, tylko napiszę tutaj, odpiszę na jedną wiadomość. Kolejna książka, w zasadzie dwie, to był pierwszy i drugi tom z serii Klejnoty Dubaju. Pierwszy był o Almaz, diamencie pustyni, a drugi Devi, waleczna bogini. Opowiem o tym pierwszym, potem przejdę do drugiego. Pokażę jeszcze tak z bliska tą okładkę. Są naprawdę przepięknie wydane te książki. Mamy tutaj Almaz, Jemenkę, która wyjeżdża jakby do Dubaju razem z matką, razem z matką i siostrami, po tym jak ojciec je porzucił, jakby wybrał inną rodzinę, jakby inną kobietę do swojego życia i zostawił je na taką pewną śmierć. No i one wyjeżdżają do siostry matki, no i w Dubaju teoretycznie zaczyna im się trochę powodzić, natomiast cały czas mają problem z pieniędzmi, więc matka z pomocą kuzynki zatrudnia jakby Almaz na takich imprezach u szejka. Almaz się to nie podoba, no bo musi tam sprzedać swoje dziewictwo. Natomiast matka potrzebuje pieniędzy, mówi, że na życie tych córek. Natomiast no, potem jest taki plot twist, który pokazuje nam, że no, nie do końca ta matka była takim dobrym bohaterem tej książki. Almaz się tam nie podoba, przeżywa tam straszne męczarnie na tych imprezach u szejka, ale dostaje pieniądze, więc mama się cieszy. No i na tych imprezach poznaje Nasira, który jest tam ochroniarzem tych wszystkich dam na tych imprezach szejka. No i oni się w sobie zakochują. No i tam wychodzą bardzo ciekawe tematy. Jest tu sporo erotyki. Ja nie byłam na to gotowa, dlatego ten tom jakoś tak przyjęłam niezbyt pochlebnie. W sensie podobał mi się, ale miałam takie złe odczucia co do niego przez tą erotykę. Natomiast teraz, patrząc z perspektywy czasu, wcale tej erotyki nie było tak dużo i nie była ona aż tak zła, jak mi się wydawało na początku. Matko, aż bije. Na początku, więc jeżeli kogoś interesują takie klimaty Dubaju i takie historie, trochę zapoznanie się z kulturami innymi, to ta książka jest fajna. Tak samo jak drugi tom, który mi się podobało zdecydowanie bardziej, a to wszystko przez to, że jest dużo Indii. A ja obecnie jestem zafiksowana na tym temacie i Indie to kraj, który bardzo chciałabym odwiedzić i który chciałabym zobaczyć, i ta kultura jest fascynująca. I tutaj mamy Devi, która została zmuszona jakby do małżeństwa z mężczyzną, którego nie kocha, i no na początku on wydaje się taki szarmancki, cudowny, ona nie wie, dlaczego on chce się z nią zapoznać, dlaczego on chce ją
poślubić. No ale ona jest nieszczęśliwa w tym związku. No i w pewnym, ona w ogóle, tak zapomniałam powiedzieć, przyjaźni się z Almaz, czyli z tą bohaterką z pierwszego tomu. No i wyjeżdża do nich do Maroka, bo Almaz z Nasirem wyprowadzili się do Maroko. No i właśnie jedzie z mężem tam, do nich. I tam spotyka Amina, brata Nasira. No i zakochują się w sobie, ale ona jako mężatka nie może jakby być z nim. Natomiast Amin wraz z Almaz Nasirem pomaga uwolnić Devi z rąk okrutnego męża. Chociaż on jej nie bił fizycznie, ale mentalnie ona jest naprawdę stłamszona. Dużo tutaj jest informacji kulturowych o Indiach. Dużo jest tutaj tematu właśnie tej religii i to mi się bardzo podobało. Odczucia mam też dobre, sporo również erotyki, ale jakoś tutaj już wiedziałam po pierwszym tomie, że tak będzie, więc inaczej się nastawiłam na tę książkę. Ale powiem, że bardzo mi się podobała. Więc na pewno będę polecać. Co jeszcze mi się udało przeczytać w tym miesiącu? Była to książka, debiut autorski, debiut literacki. Dość, bym powiedziała, taka ciężka tematyka, bo była to książka Łukasza Haciuka. Wieczność. Jest to tylko pozornie jakby taka nieskomplikowana książka. Natomiast tutaj jakby mamy Jacka, naszego głównego bohatera, i mamy takie jakby jego wspomnienia o swoim dawnym życiu, o tym, co się teraz dzieje. Trochę nam się takie majaki przeplatają z rzeczywistością. Jest dość taka bardzo ciężka tematyka, bo mamy tutaj tematykę nałogu narkotykowego, który wyniszcza jakby nie tylko człowieka, który jest pod wpływem, ale również całe jego otoczenie. Niezwykle podobała mi się ta książka, nie mogłam się od niej oderwać, natomiast momentami odkładałam, bo te niektóre fragmenty były zbyt takie mocne dla mnie. Natomiast przeczytałam całą, bardzo mi się podobał. Zdecydowanie warto zaznaczyć, że jest to książka dla osób pełnoletnich i naprawdę jest to książka dla osób pełnoletnich. Mamy tutaj historię właśnie tego Jacka, który wychodzi z nałogu, ale nie wychodzi w taki dobry sposób, tylko najgorszy z możliwych. Jak możecie się domyślić, jaki jest to sposób, no to na pewno się domyślicie. Ciężka książka, ciężka tematyka, natomiast niezmiernie ważna książka, uważam, i niezmiernie ciekawa. I jak na debiut literacki uważam, że jest to bardzo udany debiut i podobała mi się niezmiernie. Nie wiem, co jeszcze mogę o tej książce powiedzieć, bo nie chcę też dużo zdradzać, natomiast mamy tutaj jakby Jacka. Jacek jest naszym głównym bohaterem, ale nie jest on taki stricte na pierwszym planie. Na pierwszym planie są ludzie wokół Jacka i to, jak to życie jego się dalej toczy. Czyli zostały mi jeszcze dwie książki. Tylko tyle. Aleksandry Krawczyk. Bardzo króciutka książka. O niej był poprzedni film, czyli mamy tutaj Lenę, która tkwi w nieszczęśliwym związku z Mateuszem. Rozstają się w pewnym momencie. Potem najpierw Lena wyjeżdża na szkolenie, gdzie poznaje Igora, który jest jej szkoleniowcem. Ale tam jakby sytuacja życiowa rodzinna się komplikuje, więc ona ucieka jakby z tego szkolenia, można tak trochę powiedzieć. No i jedzie do mamy, bo tam zdarzyły się problemy. No i z tym Mateuszem się rozstaje, bo już nie mogą się
dogadać ze sobą i ma taki burzliwy, nie burzliwy, ale taki krótki, bardzo intensywny romans z Igorem. Dlaczego on się zakończył, warto przeczytać. No i czy wróci do Mateusza, czy nie, też warto zapoznać się z tą książką. Książka niezmiernie ciekawa. Nie spodziewałam się, że będzie aż tyle akcji w tak króciutkiej książce. Jest ona dość intensywna. Bardzo mi się to podobało, więc zdecydowanie będę polecać, bo jest warta tego, aby ją przeczytać. Więcej nie będę mówić, odsyłam Was do poprzedniego vloga. Także tak, no i ostatnia książka też udało mi się przeczytać i jestem ciekawa, jestem szczęśliwa, a mianowicie Tuwia z Marsa, czyli 4. już tom powieści Edgara Rice'a Burroughsa o przygodach Johna Cartera. Natomiast tutaj Johna Cartera nie ma, jest już jego syn Cartoris, czyli syn właśnie Johna Cartera i Deja Torres, który przeżywa swoje przygody wraz z Tuwią, bo Tuwia zostaje jakby porwana przez nie wiadomo kogo, no i wszyscy oskarżają o to Cartorisa, ponieważ Cartoris chciał jakby z Tuwią założyć rodzinę, chciał z nią być, natomiast ona została przeznaczona innemu. No i właśnie akcja się dzieje jak zwykle. Chyba jest to najkrótszy z tomów, jakie czytałam do tej pory. Tak mi się wydaje, a raczej słuchałam, więc kolejne tomy już będę musiała czytać w e-booku. Boję się tego bardzo, bo nie, bo jednak lubię sobie słuchać te przygody, bo bardziej mogę sobie to zobrazować, natomiast no ja bardzo uwielbiam, bardzo lubię tę powieść i tę serię, bo bardzo przyjemnie się ją czyta. No i właśnie mają te przygody, odnajdują kolejne zaginione jakby już państwa na tym Barzum, czyli na Marsie, na czerwonej planecie. No i przeżywają wiele przygód, no i udaje im się oczywiście wrócić jak zwykle do domu. Więc krótko, ale treściwie na pewno. I to było takie 8 właśnie książek, które udało mi się przeczytać. Jeszcze sprawdzę, ile książek jakby z TBR-u mi się udało przeczytać. No to tak, udało mi się ukończyć Tinopaja, ale o Tinopaju mówiłam już w poprzednim filmie, więc Tinopaj już na pewno jest omówiony. Czyli raz udało mi się przeczytać kolejny tom o Johnie Carterze, czyli 2. Audiobook Alicji Kłos też udało mi się przeczytać, czyli 3. No i Aknawa Dwór, czyli Okna na podwórze, czyli 4 książki z 6, które miałam, udało mi się przeczytać. Jak na razie z TBR-u na maj udało mi się przeczytać 1 książkę już. No i czekam, aż będę mogła przeczytać Almond, bo teraz mam jeszcze dokończyć 1 książkę, Piekielną narzeczoną, która bardzo mi się podoba. Jest to pierwszy tom z trylogii, więc muszę sobie niedługo zakupić 2. i 3. Bo historia jest wybitna i świetna. Mam jeszcze 2 książki i mam nadzieję, że uda mi się w końcu przeczytać Almond, który jest właśnie 12 książek na 12 miesięcy z tej serii, bo chcę na pewno to przeczytać. No i na razie właśnie tylko 1 książkę z również 6, ale mam nadzieję, że więcej mi się uda przeczytać. Także co? Dziękuję wielkie za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć, bo jestem ciekawa. Może macie jakieś... Zapomniałam słowa. Może macie jakieś życzenia, żeby coś u mnie zobaczyć na kanale. Może o jakiejś książce chcecie, żebym opowiedziała. Także co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!